Witam w Konopnicy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat stąd. No, Konopnicę zawsze mijałem jako mały brzdąc i wtedy czułem, że już jadę na wakacje. No a kościółek to najładniejsza rzecz, jaka tu jest w okolicy. Słuchajcie, już po pierwszym stopie udało mi się troszeczkę wyjechać z Lublina. Najważniejsze uciec przed burzą. Tam mamy już rądko na Rzeszów, bo jesteśmy w Janowie Lubelskim. No i zobaczymy, co z tego będzie dalej. Witam tym razem z zjazdu na Kraków w Rzeszowie. 2 razy już uciekłem przed burzą. Zastanawiam się, czy uda mi się uciec 3. raz, a chmury robią się coraz gorsze. Krótka przebitka wieczorową porą z Mariackiej. Jak widzicie, tutaj już wszystko zdechło, a ja właśnie idę na dworzec. Co ja będę robił na dworcu? No cóż, spał. Słuchajcie, mała aktualizacja tego, co się dzieje. Generalnie wczoraj posypał mi się host i o ile dojechałem do Katowic na w miarę normalną porę, to dowiedziałem się już na miejscu, że no nie mogę być przyjęty później, bo gościu, który mnie przyjmuje na kurs surfingu, ma małe dzieci. Po 20 już nie można do niego przychodzić, bo dzieciaki śpią. Więc spędziłem przeuroczą noc na dworcu, z czego przez całą tą noc jakaś pani bardzo skrupulatnie czyściła cały dworzec. I to jeszcze takim, nie wiem, maszyną, to wyglądało trochę jak ciągnik. No i nie dało się zasnąć, więc jestem taki, no powiedzmy, średnio wyspany. Dziś próbuję łapać na Brno, zobaczymy, czy mi się uda i zobaczymy, czy w Brnie ludzie będą bardziej gościnni. Ja za to właśnie miałem bardzo ciekawą dyskusję z panią kierowcą. Okazało się, że pani jest seksuologiem, więc cóż, powymienialiśmy się doświadczeniami. I za to właśnie kocham autostop. Zawsze się trafi na ciekawego człowieka. Spróbowałem dzisiaj wyjechać z Katowic i się zrobił piękny zygzaczek, bo najpierw było Zabrze, później były Gliwice, później był Mikołów, później była znowu jakaś Pipiduwa i teraz jestem na drodze na Żory. Czy do tych Żor dojadę i w końcu mi się uda wleźć na tą A1 i dotrzeć do Brna, to zobaczymy. Zastanawiacie się pewnie, co to za brama i po co wam ją pokazuję. Otóż wyobraźcie sobie, że to jest brama prowadząca do stacji benzynowej, do MOP-u na Katowice. Co ja robię znowu na MOP-ie na Katowice? Otóż nikt się nie chciał zatrzymywać na Czechy. I wszyscy oczywiście z prawego pasa jechali na Katowice. No więc podjechałem na ten MOP i tutaj będę szedł naokoło drogą techniczną. I tą bramę właśnie trzeba było sforsować. Może w końcu uda się ustawić na odpowiedniej autostradzie. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, wokół tej drugiej stacji, na którą chciałem zejść, jest właśnie taki piękny płot. I podobno przez bramę nie da się przeleźć tak jak ostatnim razem, więc cóż, będziemy szukać furtek. Czy będę szukał furtek ewakuacyjnych i może uda się przejść. Może któraś będzie otwarta. I nie złapią mnie mili panowie policjanci. Powiem wam tak. Jak coś, to otwarte było, ok? I to nie to, że sobie jaja robię, to było otwarte i ja tu nic nie ruszałem. Chyba sobie jeszcze trochę poczekam z tym przechodzeniem. Jak tylko wychyliłem dziób przez szparę, no to okazało się, że tak głębiej zaszyci są policjanci i panowie ze Straży Granicznej. Wydaje mi się, że to chyba nie na mnie czekają, ale w sumie wolę nie kusić losu. Generalnie no, szarżowanie na stację benzynową z pagórka, będąc przez nich obserwowanym, to wydaje mi się takim średnim pomysłem, więc poczekamy, zobaczymy, może sobie pójdą. No i się udało. Jestem bardzo zadowolony. Może w końcu ktoś, cholera, pojedzie na to Brno. Dojechałem do Brna, już się zaczynają ciekawe nazwy. Tu mamy ulicę Rybniczek, czy Cek. Idę do mojego hosta. Miejsce wygląda tak, jakby można było dostać dobrze w mordę. No ale cóż, no, czego się nie robi dla podróżowania. Zaraz będziemy wchodzić do centrum miasta. Zobaczymy, jak Brno wygląda wieczorową porą.
Brno to takie miasto studenckie, a co się dzieje z miastami studenckimi w lecie? No wymierają. Teraz sobie szliśmy głównym parkiem, było mało co ludzi. Na opuszczonym stadionie też nie było za wiele osób. Podobnież gdzieś są imprezy, coś się dzieje. Ale cóż, poszukamy, zobaczymy. Tutaj, proszę bardzo, mamy świeżo odrestaurowany Morawski Park. How to say in Czech? Moravské náměstí. Morawskie Namesti. No i tutaj jest już więcej życia. No i powiem wam, kurde, no całkiem przyjemnie, żeby sobie pochillować. Po prostu facet na koniu. Okej. Giraffe. O, no to na żyrafie. Short neck. Widzicie, u nas husarze mieli skrzydła, a tutaj konie miały długie nogi. But the point and the joke of this statue is if you stand under it. No. Aha, to jest cały dowcip polega na tym, że można zobaczyć chuja. No generalnie żart popularny, no nie wiem, w klasach 1-3, ale widzę tutaj rzeźbiarz chciał klasycznie zażartować. No, to podobno jest kościół świętego Jakuba, ale jest zasłonięty, bo go remontują. A to się nazywa Plac Świętego Jakuba od tego kościoła. No, generalnie znaleźliśmy miejsce, w którym się dzieje i to chyba nawet całkiem dużo. Słuchajcie, to jest ciekawy koncept właśnie był przekazany. To jest podobno najbardziej znany pub w całym Brnie. Tak się jakoś nazywa. I koncepcja polega na tym, że dostajecie szklankę i trzeba sobie znaleźć miejsce do stania, ale nie ma siedzeń. Jedną z rzeczy, które robi się na couchsurfingu, to bardzo często wspólne gotowanie. Ja postawiłem na leczo, no i zaraz warzywka razem z smażoną kiełbaską wylądują w garnku. Składniki już dodane i zaczynam je gotować. Jeśli kogoś interesuje, co to jest w środku, to proszę bardzo. Kiełbasa, cukinia, papryka, cebula, marchewka i młode ziemniaki. Do tego bardzo dużo sproszkowanej papryki i inne przyprawy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Tell me if it's good. Okay. It's like honest review here. Honest review. Only honest review. Of course. It's hot as hell, Yeah. but it's good. I can approve. If you say it about the girl, if she is hot as hell, it's mean that it's okay. So let's say it's okay. Okay, it's definitely okay. Czesi mają bardzo fajną nazwę na teatr. Nazywa się Divadlo. Słowo teatr też istnieje, ale ono już bardziej dotyczy jakichś takich przedstawień komediowych. Kontynuując wycieczkę, teraz wchodzimy do jakiegoś odnowionego mini parku. Jego też kojarzycie z wczorajszego dnia. Taki, proszę bardzo, przyjemny skwerek. Nie ma już efektu apokalipsy zombie z dnia wczorajszego, więc jest generalnie spoko. Przez to, że w Polsce wprowadzano najdziwniejsze różne przepisy, to odzwyczaiłem się od pewnych zachowań. Na przykład wczoraj szedłem tutaj środkiem z otwartą butelką piwa.
właśnie teraz jak tutaj idę, to jest środek skrzyżowania. Przejeżdża akurat policja, nie przejęli się mną. Bardzo lubię takie podejście. A tutaj proszę bardzo, kościółek z typowo barokową fasadą. Tutaj wrzucam kolejne ujęcie z prawie martwego miasta. No ale co, architektura ładna. Syfu na ulicy nie ma. Czego chcieć więcej? O, to jest ten kościół świętego Jakuba. Może to jak się wejdzie do środka będzie coś ciekawego. Byliśmy z drugiej strony, ale jak widzieliście, z drugiej strony też był w remoncie, więc no to... Kościoła nie pozwiedzam, ale datek można zostawić, słuchajcie, no. Zastanawiam, ile lat uczył się ekonomii w Wyższym Seminarium Duchownym, ale no, widzę, że myślenie ekonomicznie nie ginie w żadnym kraju. Pozdrawiam wszystkich znajomych księży oczywiście z tego miejsca. No, z włączoną fontanną to ten placek wygląda dużo lepiej. Wy pewnie nie widzicie tej wody, ale no, musicie mi uwierzyć na słowo. Podejdziemy tam do tego, do tej rzeźby. Dlaczego ona jest ciekawa? Z dwóch powodów. Po pierwsze, podobno jest to zegar, tylko jeszcze nikt nie rozgryzł, jak z niego odczytywać godzinę. On się u góry kręci, czy to coś u góry się kręci, tego końcówka się kręci. Kiedyś spytano autora, jak odczytać godzinę z tego. On stwierdził, że bardzo prosto, przecież wystarczy stanąć, no i widać od razu, że jest to 10:30. Była bodajże tam 12. No i więc sam autor nie potrafi z tego korzystać, więc bardzo prawdopodobne, że jest to tylko historyjka zmyślona, żeby monument, już mówię trochę po angielsku, przyciągnął większą uwagę, ale oprócz tego bodajże o godzinie 11 każdego dnia z jednej z tych dziurek, które tu są, wypada metalowa kulka. Wiem, że brzmi to głupio, ale przynajmniej tak mówił mi mój gospodarz na couchsurfingu. Dlaczego akurat o godzinie 11? Wiąże się z tym taka historia. Kiedyś Brno było pod oblężeniem szwedzkim i jakiś zakonnik, który był szpiegiem, tak mi przynajmniej to opisywał, usłyszał, że od generała szwedzkiego, który już bardzo długo nie mógł zająć tego miasta, że jeśli do 12 go nie zajmą, no to odstępują do oblężenia. No i generalnie on to usłyszał, podbiegł do katedralnego, czy jakiegoś zegara, który był na którymś z wieży kościołów i zmienił czas tak, żeby zaraz wybiła 12. No, wybiła 12, tak naprawdę była 11, oni odstąpili od oblężenia i stąd ta godzina 11. Dlaczego metalowa kulka? Czy to ma jakieś głębsze znaczenie? Tego nie wiem, już mi nie mówił. Jak się wejdzie w to przejście pod wieżą ratuszową, można się dowiedzieć, proszę bardzo, że w Czechach występują latające krokodyle. Podkreślam, latające krokodyle, nie smoki, żebyście się nie pomylili. Co to mamy dalej? A tutaj kolejny ryneczek z fontanną. Tak, to fontanna, tylko nie działająca. Podkręciłem trochę ustawienia, żeby było widać więcej detali tych budynków. No w sumie wydaje mi się, że warto. Wejdę w cień, żeby nie nagrywać pod słońce. Mam nadzieję, że to widać. Rynek jest skośny, w sensie schodzi tak w dół wzdłuż wzgórza. Tutaj proszę bardzo, mam takie wejście schodkami
Pod katedrę, może nie do katedry, pod katedrę. Akurat mam takie szczęście, że trafiłem na polską wycieczkę, która jest albo 10 kroków za mną, albo 10 kroków przede mną. Trochę mi głupio przekrzykiwać się z panią przewodnik. Proszę bardzo, widok na katedrę. Słuchajcie, taka fajna koncepcja, bo zwykle jak są świeczki, to w jakimś piachu albo coś takiego. A tutaj w środku zrobiono taki statek. Tutaj pani ucieka z kadru, z którą zagadałem, czy można tutaj chwilę ponagrywać. Katedra, jak widzicie, w środku wygląda tak. Nie wiem jak wam, ale mi właśnie taki widoczek dosyć wysokich, ciasno upchanych kamienic kojarzy się właśnie z Czechami. Nie z Włochami, nie z Francją, ale z Czechami właśnie. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mam. Podobały mi się tu te kamieniczki. Szczególnie jeszcze robi wrażenie to, że tu w ogóle nie ma ludzi. A mamy takie ładne budynki wokoło. Za katedrą znalazłem nawet taki mały parteon. No właściwie jesteśmy na wzgórzu, więc to pasuje. To jakiś pomnik. Wczoraj jak tu byliśmy, to myśleliśmy, że jakiejś z I albo II wojny światowej. A to jest Franciszek I. Znaczy to nie jest Franciszek I, to jest jakaś stella. Chyba zbudowana na jego cześć, albo i nie na jego cześć. W każdym razie widzę napis po niemiecku i wygrawerowane na pomniku Franz I, więc domyślam się, że to właśnie o to chodzi. A tu jeszcze jedno ładne ujęcie na lokalną architekturę. Bardzo fajnie wygląda ten niebieski budyneczek. Ze sklepem chodinki i spręnki. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale w Brunnie też mają zamek. I właśnie takimi alejkami się do niego wchodzi. No dobra, trzeba będzie się trochę nachodzić naokoło, bo tutaj się wchodzi zygzakiem, to już mi się trochę mniej podoba, ale cóż. Zawsze człowiek zażyje trochę sportu. No. W końcu jestem już przy głównym wejściu. Hrad Spielberg. No, i to jest widok z najwyższego punktu w mieście. Tu jest tak wysoko, że ktoś uznał, że wypada tu postawić pomnik astronauty. W tym przypadku siedzącego. No, powiem wam, że koncepcja ciekawa. Tu pan jest z Leże i właśnie mi opowiada o katarynkach. Leże and Savojska. Savoyska. In Savoysia region. In French we say Savoie. Savoie. Mhm. Savoie. Mhm. Yeah? That's Yeah. interesting. Yeah. I have never think that I will
meet the French guy Playing playing street organ in the city of Brno. yes, well, it's because my wife is from the Czech Republic. Yeah. So, and I belong to a club where we have very many international meetings of organs. Coraz rzadziej już widać katarynki, a to jest takie urocze. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak wygląda katarynka w środku, ona wygląda tak. To są nuty, to się otwiera i tu się gra. A że bateria mi się kończy, to już za wiele wam nie pokażę. Ale Yeah. it's moving, right? Yeah, And it's because it's moving that touching way. here, But if you see here the Yeah. black points, Yeah. yes, it's because under the paper there is a flute, what we call the flute, with Yeah. 20 holes, because I have 20 flutes here. So Mhm. when I move the handle, yeah, you know, the paper moves, and as soon as it encounters the hole, the holes which are on the pipe here, yeah, yes, well then it opens the air. Doesn't go up because I put heavy things here, yeah, and when I move, can you see the bubbles here? They give air yeah, to the flutes. and the R is making the sound. The sound is made by the flutes which are here because of the air. You know, the bubbles, air, according to the holes which are in the paper and which correspond to the holes which are the flute under the paper. Okay, my battery is running low, so thank you very much. You're welcome. And because our friend is from France, Yeah. I say merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciemna ściana z wodą. Tam gdzieś z boku ludzie tańczą salsę. Tu mamy jeszcze trochę fontan i budynek. Nie wiem czego to jest budynek, ale się dowiem. What kind of building is this? It's the base of Brno Philharmony. It's like theater. I don't know. Filharmonia brneńska. Nawet nie wiem jak to się odmienia. A fontanna super. Okay. Zostałem wzięty przez hosta do jakiejś knajpy, w której jest potrzebna mapa, żeby się nie zgubić. Nie wiem jak tutaj ludzie sobie radzą, jak się napiją, ale no co. Będziemy próbować się nie zgubić. Jak ktoś mnie nie wierzy, że to jest labirynt, to tu jest jedno wejście, drugie wejście jest tam z tyłu. Tutaj znowu jest jakieś przejście. A tu jest jeszcze jedna sala. Tutaj jesteśmy w sali numer 3 i zaraz sobie pogramy w bilard. No to teraz można wyjść z sali bilardowej i zejść jeszcze niżej. It's continuous. It's like Yeah. the bottom floor. Okej. Słuchajcie, z każdym krokiem coraz lepiej. Tutaj trafiliśmy na jakąś opuszczoną część baru. Kurde. Starts to be kind of perfect. So, let's continue. Okej. Światło się samo zapala, ale to wygląda jak no nie... Alarm był za tamtymi drzwiami. Teraz wchodzimy w drugie drzwi. Widzicie, rzeczywiście można się zgubić. Klubowna. Stóp zakazan. O, to jest jakiś skarbiec, słuchajcie, bo tam widzę złote puchary. Tutaj patrzcie. Nawet mają piłkarzyki. I rzucanie do tarczy. A tutaj WC dla pań.
To, wiecie, jeśli ktoś tu jest pierwszy raz, a będzie bardzo mu się chciało sikać, no to może się trochę zgubić. No i wracamy do punktu wyjścia. Tam nad nami jest już mapa. Chyba jest już w końcu otwarte. Zobaczymy. Korzystając z uprzejmości przemiłych Państwa w kasie, powiedziano mi, że wymieniał mi całą moją gotówkę na nową. To znaczy oni zmienili zabezpieczenia na banknotach w Czechach i niestety te, co miałem ze sobą, już były nieważne, ale stwierdzili, że wymienią mi w banku, więc no dobra, tutaj co my tu oglądamy, tutaj widzę jakieś kości z wykopalisk. Dziękuję. Generalnie no, w Polsce takich rzeczy się nie pokazuje. No dobra. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Powiem Wam o tym, czego dowiedziałem się z przewodnika. Poproszę o pierwsze czaszki. No to myślę, że to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć, skąd to się to w ogóle wszystko wzięło. Po polsku to się ładnie nazywa ossuarium. Chodzi generalnie o to, że w średniowieczu, bliżej, w średniowieczu był zakaz kremowania i coś z tymi wszystkimi ludzkimi szczątkami trzeba było zrobić. Więc po tym jak ciało już uległo ostatecznemu rozpadowi po tak 10-12 latach, to następował tak zwany drugi pogrzeb, czyli po prostu kości, które zostały po człowieku, były umieszczane w tego typu miejscach. To miejsce w trakcie rozbudowy miasta po jakimś czasie zostało po prostu zapomniane. Ponownie odkryte w 2001 roku przy okazji prac budowlanych. Większość rzeczy, które są pokazane, wszystkie kości, tak naprawdę to jest tylko 10 do 15% tego, co odkryto. Bo resztę umieszczono na cmentarzu komunalnym. Chyba byliśmy, tak. No to już jest całe ossuarium, ale myślę, że widok tych czaszek to jest najlepszy najlepszy moment, żeby zakończyć ten film. Jak mnie ludzie pytają, po co taka podróż, no to właśnie po to, żebym jak umrę, to nie narzekał, że źle wykorzystałem swój czas. Takie złote przemyślenie, patrząc na to wszystko. No i widokiem na górny zamek kończymy dzisiejsze zwiedzanie.